Idziemy zobaczyć krokodyle, kapibary. Tam się wbijemy. A jaka kolejka tam jedzie? Większa fawela w Ameryce Łacińskiej. Tutaj raczej nie docierają ani biali, ani pomoc z zewnątrz, ponieważ już jest bardzo głęboko w faweli. To największy park narodowy na świecie, który znajduje się wewnątrz miasta. Nie ma totalnie nikogo. Jesteśmy w środku dżungli. Zakończyliśmy właśnie dwutygodniowy camp w Rio. Wszystko wyszło jak najbardziej fajnie. Podczas 2 tygodni praktycznie codziennie, z wyjątkiem 2 dni, cały czas żeśmy gdzieś wyłazili, trenowaliśmy, czasem raz, czasem 2 razy dziennie. My jesteśmy w tym momencie w dzielnicy Santa Teresa, to jest taka dzielnica willowa z XVIII wieku, która kiedyś była ekstremalnie luksusowa, a teraz jest ciekawa, no, jest taka, nie wiem, jak warszawska Praga. Piękna architektura, artyści i bandyci. No i Brazylijczycy niespecjalnie szanują tą swoją architekturę kolonialną. Wszystko jest w bardzo słabym stanie, też nie mają żadnych problemów, żeby to wyburzać i budować betonowe klocki. Lepiej bez przewodnika nie jeździć, co? Lepiej samemu nie jeździć. Myślę, że jak się jest w grupie, to już jest ok. I na przykład w przeciwieństwie do innych gdzieś tam miejsc w Rio, że tu jest dużo bardzo małych faweli, które żyją ze sobą w niezgodzie. Dlatego to też wpływa na niebezpieczeństwo. Bardzo często tak jak jest duża fawela, jedna, ona jest centralnie zarządzana i wtedy gdzieś tam gang jest w stanie wymóc jakieś bezpieczeństwo. Natomiast przez to, że ich jest bardzo dużo, konkurują ze sobą, no to też ten poziom jakiejś tam przestępczości jest dość wysoki niestety. Przy tym, że są znaki drogowe, uwaga bandyci, także inny level w ogóle niebezpieczeństwa. Natomiast też doświadczenia wiem, że jak się chodzi w grupie, to raczej nie ma problemów, nie? Ale wydaje mi się, że pojedynczy turysta jest łatwym celem. Akwedukt w dzielnicy Lapa kiedyś pełnił faktycznie rolę akweduktu i nie jest to jakaś tam nowoczesna instalacja. Natomiast po czasie, kiedy troszeczkę to się ucywilizowało i powstały wodociągi, została im budowla, którą postanowili przerobić na tor dla tramwaju. To właściwie co to są za schody? Był kiedyś artysta Sergio Solero i miał taką wizję popularności. To się stało popularne w momencie, kiedy nagrał tu teledysk Michael Jackson. I wtedy się zrobił jakiś hype i stał się takim miejscem rozpoznawalnym dla Rio. Pogoda chyba nie dopisała, ale co, widoki jest super, są spoko? Jest pochmurnie. Powiedz, ile dzisiaj zjadłeś jajek? Zjadłem 10 jajek i 2 awokado. pół awokado, Ale to nie wszystko jeszcze. Poczekajcie na obiad. Przynajmniej niektórzy robią, bo inni są zmęczeni, kontuzjowani. Fajnie, że udało się wygospodarować jakiś czas na jiu-jitsu nogi, co nie jest jakby oczywistą sprawą w Brazylii. Zazwyczaj trenujemy w 2 miejscach, w Checkmacie i u Fernando Terere. No to też muszę powiedzieć, że Rio jest takim miastem, które bardzo szybko, bardzo dynamicznie, bardzo dużo się tutaj zmienia i również dotyczy to jiu-jitsu. I tak jak od zawsze jakby Checkmat był takim dla mnie naturalnym miejscem, gdzie poziom był bardzo wysoki. No jest to gym, z którego wyszło naprawdę kilkunastu mistrzów świata w sumie na różnych poziomach, na różnych pasach. W tym ostatni aktualny Hansen Gomez. Natomiast no, o ile zawsze było to miejsce, gdzie ci zawodnicy naprawdę byli topowej klasy, no to chyba byliśmy teraz świadkami takiej dużej degradacji tego klubu, ponieważ widzę, że główny trener Rico przeprowadził się do Europy. Trener z grupy zawodniczej, który go zastępuje, przeniósł zawodników w inne miejsce do projektu na faweli.
Mój klub został tak naprawdę dość opuszczony i trenują tam w tym momencie emeryckie czarne pasy, co też oczywiście może być ciekawe, ciekawym doświadczeniem, natomiast to jest coś, co w ciągu pół roku na pewno się zmieniło bardzo i widać, że najlepsze czasy ten klub ma za sobą. No szkoda, mam nadzieję, że to się zmieni i że jeszcze jakiś nowy duch tchnie w to miejsce. Natomiast jak najbardziej dobrze wygląda klub u Fernando Terere. Thank you so much, my family Poland. Thank you so much. Izaj bicia, bate pis. Osa! A sam byłem zaskoczony, ponieważ nie ukrywam, że zazwyczaj tam przychodzimy po prostu ze względów towarzyskich. Mam tam przyjaciół, których znam od wielu, wielu lat, którzy bardzo mi pomagają i jakby zawsze uatrakcyjniają pobyt tej mojej ekipy w Rio, jakby zapraszając do siebie, oprowadzając w różne miejsca i tak dalej. Natomiast teraz widzę, że tam coś naprawdę ruszyło. Stworzyli całkiem sensowną grupę zawodniczą z całkiem sensowną metodyką, co jak na Brazylię to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. No i fajnie, że ekipa miała z kim porobić naprawdę na poziomie i nawet zaawansowani brązowe czarne pasy. Oni też byli zadowoleni, też mieli wyzwania, żeby nie powiedzieć, że czasem po prostu byli wgniatani w matę. Ale fajne. To za 100 km Uberem wychodzi 120 reali. Czyli Nie 100, gadaj. czyli 100 zł, po 25 zł za półtorej godziny drogi. Szampana podam jeszcze. Plaża Copacabana. Głowa Cukru jest bardzo, bardzo turystyczna, wiosną też jest bardzo drogi. Że kryzys dotknął Brazylię i wjazd na górę kosztuje 185 realców, co nie jest wcale mało. No taką główną to widok, tak? Widok z góry na zatokę, na góry. Natomiast miejsc, gdzie można taki widok, może nie taki sam, no bo każdy jest inny, zobaczyć jest dużo, dużo więcej. A na miejsca, w które zabieram często ludzi, trzeba wejść. Natomiast faktycznie tam można wjechać. No nie? Gdzie widzisz ją pokazać? Tu w dole widać jedną z brazylijskich faweli. Natomiast tam ta góra taka na szczycie. Tutaj jest Jezusek, tylko jest w chmurach. Myślę, że jeszcze będzie okazja go zobaczyć w pełnej okazałości. Wyślę chłopaków za chwilę na Jezusa. To chyba fajniejsza ta głowa cukru niż Chrystus, ale rozumiem, że każdy na Chrystusa musi pojechać, fotkę sobie zrobić, także nie hejtuję. Ludzi od zajebania, ale punkt widokowy będzie fajny. Góra Cukru. Widok na cały Rio. Też taki stały punkt wycieczki, jakby stały punkt obozu. Zabieram ludzi do projektu w Pavozinhos. To jeden z projektów socjalnych, z którym mam przyjemność współpracować. Tutaj raczej nie docierają ani biali, ani pomoc z zewnątrz, ponieważ już jest bardzo głęboko w faweli. Nie jest to jedyny projekt tutaj, natomiast to na pewno największy. Nie? Jakby tutaj mają ponad 100 uczniów. No tak powiedziałem, że raczej cały ten projekt opiera się na jakiejś pomocy zewnętrznej, natomiast raczej
raczej nie od białych, także troszeczkę jest tutaj od zarządców faweli, troszeczkę od gangów, o tym też myślę warto powiedzieć. No i za każdym razem jak tu jestem, zawsze ten parę dni wygospodaruję, żeby odwiedzić. Gdyż większość pomocy z Polski, jakiś kimon, które tutaj przewożę, jakby trafia tutaj. Z tego miejsca chciałem na pewno podziękować wszystkim, którzy jakoś tam się dorzucili do tej pomocy. Zawsze mogę liczyć na warszawskich goryli, którzy wspomagają mnie kimonami używanymi, nieużywanymi również datkami finansowymi, ale tak samo firmą Manto i Ground Game, które również dorzuciły coś od siebie, za co też jestem bardzo wdzięczny. Do Gymu Terere, czy do Rockini, czy w takie miejsca, po prostu ta pomoc czasem trafia. Tam trafiają również biali i mogą coś tam przywieźć, no nie? Natomiast tutaj no to albo my, albo nikt najprawdopodobniej, no nie? Także przyjeżdżam tu już od wielu lat. Jakby my robimy sobie razem treningi, to nie mają jakieś specjalnie dużo sensu, ale chodzi bardziej w tym wszystkim o jakiś symbol i nie wiem, jakieś stworzenie jakiejś fajnej relacji. Wydaje mi się, że to zaraz zresztą zobaczycie dla mieszkańców tego miejsca i uczniów tej akademii to jest dużo. Że bardzo to doceniają, że przyjeżdżacie do Rio, jest 5000 ciekawych rzeczy do roboty, a znaleźliście czas, żeby przyjechać tutaj i z nim troszeczkę porobić, że to jest dla nich niesamowicie duża rzecz, pewnie mam ciężko sobie wyobrazić jak bardzo. Tutaj są wszyscy mega biedni, że to jiu-jitsu jest w sumie jedyną rzeczą, którą mają i jedynym jakimś takim oknem na świat i opcją wyjścia z tego. Pewnia jakąś aktywność, treningi dzieciakom z faweli, które no, oczywiście nie opłacają go, bo oni nie mają nawet pieniędzy na jedzenie czasem. Natomiast no, to jiu-jitsu w ich życiu jest bardzo ważne. Też miałem taką refleksję, wszyscy mieliśmy, że no, też trzeba powiedzieć, że zupełnie szczerze, że większość projektów socjalnych w Rio i ten nie jest wyjątkiem. Jakby ma bardzo słaby poziom, jeżeli chodzi o nauczanie. Natomiast nie to jest zawsze najważniejsze w tym wszystkim, ponieważ sam fakt, że te dzieciaki mają co ze sobą zrobić, mają dokąd pójść, mają opiekunów, trenerów, których naprawdę autentycznie zależy na tym i dla którzy są dla tych dzieciaków jakimiś wzorcami moralnymi, są jakimś oparciem, to jest coś, co w tej strukturze społecznej, która jest tutaj mocno zaburzona poprzez biedę, nierówności społeczne i tak dalej, jest to coś, co naprawdę się liczy i naprawdę ma sens, nawet jeżeli te dzieciaki nie zostaną być może mistrzami świata, ale może zostaną, bo historia zna i takie przypadki w faweli Cantagalo. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, wydaje mi się, że ten aspekt społeczny i wychowawczy jest po prostu nie do przecenienia i to, że te dzieciaki mają takie schronisko dla siebie, no to jest coś, co jest ważne, co się liczy i dlaczego warto to wspierać. Dobra, to jest dzisiaj był taki troszeczkę bardziej pochmurny dzień. No ale to nie jest tak, że jak jest pochmurny dzień, to się nie da nic robić, także wybraliśmy się na wycieczkę w góry do Parku Narodowego Tijuca. To jest podobno największy park narodowy na świecie, który znajduje się wewnątrz miasta. Jest naprawdę ogromny. Jest to park, który tak naprawdę powstał sztucznie, ponieważ na początku XIX wieku w większości terenów dookoła Rio i w Rio było mnóstwo plantacji kawy. I plantacje kawy wymagały wycięcia lasu, a co za tym poszło po jakimś czasie, zabrakło wody po prostu w mieście. I wtedy władca Pedro II wykupił wszystkie plantacje od właścicieli za jakieś ogromne pieniądze. I zasadzono od razu, zasadzono na miejsce tych plantacji, zasadzono las od nowa. W Brazylii jest tak, że rzucisz parę ziarenek roślin, obrócisz się i za 3 godziny tam już wszystko rośnie, no nie? Ponieważ wilgotność jest tak duża, słońce, ciepło, to jest no, idealne warunki, żeby rosło. Niesamowity teren, po którym naprawdę bardzo fajne można robić gdzieś tam wycieczki. Pierwsza mapa tego parku razem z atrakcjami. No i po dziś dzień to funkcjonuje. Przelecieliśmy po takich punktach, może nie najbardziej znanych, ale właśnie tych bardzo fajnych i ukrytych, tak gdzie turyści zazwyczaj nie docierają.
Tu jakie podejście znowu. To co tam widzimy, to jest kawałeczek Rossini. No, generalnie jest pomiędzy tymi dwoma wzgórzami. Stąd za dużo nie widać, ale jak będziemy wchodzić na dwóch braci, jakby jest, tam to dopiero robi wrażenie. No i jest to największa fawela w Ameryce Łacińskiej. Na oko 200 000 ludzi, ale prawdopodobnie dużo więcej. I cały czas przybywa. Bardzo często się ludziom wydaje, że fawela to jest, nie wiem, jakaś wioska gangów, jak w Mad Maxie, po prostu wioska degeneratów, gdzie każdy jest bandytą, gdzie handlują narkotykami i noszą broń. No, handlują narkotykami i noszą broń, to prawda, ale to jest jakiś promil ludzi, którzy tam mieszkają i warto o tym zawsze pamiętać, że 99% ludzi mieszkających w faweli to są naprawdę najnormalniejsi, najzwyklejsi ludzie, którzy po prostu mieli pecha się tam urodzić. W dzisiejszych czasach 20% ludzi w Rio mieszka w fawelach. Także no, chyba ciężko powiedzieć, że 20% ludności Rio to są przestępcy, prawda, bo nie są. I tak mówię, no, wbrew pozorom w faweli jakby ta jest bardzo specyficzny klimat, ponieważ jest to duże osiedle, są mniejsze fawele, są większe, w Rio jest ich ponad 1000, są duże, takie jak Roquinha, gdzie mieszka ponad 200 000 ludzi, są małe, tak jak Cantagalo, gdzie mieszka bodajże około 8. Tak naprawdę to są osiedla, ludzie się tam znają i wbrew pozorom jest bardzo, bardzo bezpiecznie, niezależnie od tego, czy jest tam policja, czy nie. Natomiast jaka jest tam rola gangu? No, gangi faktycznie, no, jest to ich teren, jest pod ich jurysdykcją, natomiast to nie oznacza, że to pasuje mieszkańcom, prawda? No, jakby tak wygląda po prostu rzeczywistość, bardzo ciężka do zrozumienia i bardzo ciężka w ogóle do przebywania w niej. Plażing. Znajdujemy się obecnie w lesie przy wodospadach. Pierwszy jest, powiedzmy, taki troszeczkę bardziej znany miejscowym, turystów tam na pewno nie zobaczymy. Natomiast jak wiedzieć, który krzaczek odchylić, którą rzeczką pójść w dół, to możemy dotrzeć do dużo fajniejszych, ciekawszych gdzieś tam wodospadów, które, no niestety komary też są, do których raczej ludzie nie docierają. Przede wszystkim no, tu nie ma totalnie nikogo, jesteśmy w środku dżungli. Idziemy zobaczyć krokodyle i kapibary. Generalnie to jest taki rejon, jesteśmy na tej rzece, gdzie głównie są wyspy i tutaj to co widzimy to są dużo małych wysepek i płyniemy sobie właśnie wodną taksówką, która jest takim głównym środkiem transportu pomiędzy tymi wyspami. To malutkie takie? A, tam są większe. A essa boa, Cláudio. Família Lacoste. Família Lacoste. I to jest coś, co tworzy klimat tego Rio, ponieważ poza niesamowitą naturą, bardzo zróżnicowaną, tak jak powiedziałem, mamy góry, ocean, wodospady, skały, wspinaczki, plaże, także wszystko, czego człowiek potrzebuje. Ma bardzo fajny dodatek ten kulturowy, ponieważ jest to miks kultur europejskiej, afrykańskiej, indyjskiej, miejscowej i naprawdę na każdym kroku można odczuć ten kulturowy tygiel. Tyle oblicz ma Rio, że możemy tutaj siedzieć nie 2 tygodnie, nie miesiąc, a 2 miesiące i każdego dnia odkrywać jakby codziennie jakieś inne miejsca, nowe rzeczy, nowe doświadczenia.